Mhm. Witam serdecznie Cię, Piotrze, witam wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj spotykamy się z takiej ciekawej okazji, bo akurat niedawno w kongresie ponownie odbył się takie spotkanie, konferencja na temat właśnie tych zjawisk UFO i dlatego też chciałem dzisiaj Ciebie wyciągnąć, żeby troszeczkę na ten temat porozmawiać. Mógłbyś troszkę przybliżyć kulisy, jak do tego w ogóle doszło, o co w tym w ogóle tak naprawdę chodziło. No byłbym wdzięczny, jakbyś ten temat troszeczkę przybliżył. Mhm. No tak, rzeczywiście. Konferencja miała miejsce. Niektórzy nazywają to wysłuchaniem, inni przesłuchaniem. Konferencja była planowana, tak to nazwijmy, konferencja była planowana od maja tego roku. Niestety nie mogła się odbyć. Mówiono, że a to ktoś próbował jej zaszkodzić w parlamencie albo spośród urzędników. No wiecie, zawsze kiedy się o tym mówi, to pojawia się temat, że ktoś chce ukryć prawdę o UFO i tak dalej. No i była też druga przeszkoda w postaci tego, że grożono niby świadkom, czyli tym sygnalistom, którzy mają posiadać często wiedzę z pierwszej ręki na temat zjawiska UFO. Ja powiem tak, były dotąd 3 takie spotkania. To pierwsze, najgłośniejsze, najbardziej medialne z udziałem Davida Grasha. Potem było to drugie z udziałem Luisa Elizondo, które było kontrowersyjne i dość słabe merytorycznie, natomiast to teraz trudno jest ocenić. Ja zaraz, dosłownie 5 minut po zakończeniu tego spotkania, omawiałem je na live'ie, na lajcie u siebie na kanale. I wiesz, no 5 minut po, no to człowiek jeszcze nie potrafił tego wszystkiego tak dobrze ocenić, natomiast im dalej, im dłużej, no to tym te refleksje się zmieniają. Pierwsze pytanie, które mi zadali ludzie, dotyczyło tego, czy tam coś powiedziano przełomowego, takiego, co zmienia temat, zmienia w ogóle poziom dyskusji. No nie powiedziano nic takiego. Natomiast koniec końców nie było to takie niemerytoryczne wszystko, z tego powodu, że no, pojawiły się relacje 2 świadków, którzy widzieli dziwne obiekty. Natomiast no, rąbka tajemnicy nie uchylono, tak? To spotkanie odbyło się w ramach takiego zespołu do spraw tajemnic państwowych. Po prostu kilka miesięcy temu, na początku tego roku, Anna Paulina Luna plus ci wszyscy parlamentarzyści, posłowie amerykańscy, którzy się zajmowali tematem UAP, weszli w skład takiej grupy, która ma się zajmować tajemnicami państwowymi, no tam wiecie, Kennedy, UFO i te sprawy. Szczerze mówiąc, idzie im tak sobie z ujawnieniem tych tajemnic, natomiast sedno problemu tutaj sprowadza się do tego, że no, to już żeśmy tłumaczyli. Chodzi o technologie, tak naprawdę przede wszystkim, które są ukrywane, które są być może, no tak użyję skrótu, kopiowane, w oparciu o które opracowuje się nie wiadomo co, natomiast źródłem tych technologii ma być inteligencja nieludzka, pozaziemska. No i robi się wszystko, żeby jakiekolwiek informacje na ten temat zdobyć. To jest de facto wszystko bardzo skomplikowany proces. To już ma tyle odnóg, tyle teorii powstało i różnego rodzaju koncepcji, że jest łatwo się w tym wszystkim pogubić. Wiesz, tutaj też, bo my się łączymy, my rozmawiamy kilka dni po, bo dziś jest czwartek, to spotkanie miało miejsce we wtorek. I muszę powiedzieć, że wydarzyło się bardzo dużo rzeczy od tych 2 dni. W Polsce wiadomo co. Natomiast w Stanach Zjednoczonych doszło do, no, że tak powiem, śmierci w wyniku, nie można chyba tego słowa powiedzieć wprost, wiecie o co chodzi. I po prostu cała uwaga została skierowana w zupełnie inną stronę. Ja ci powiem również, że to spotkanie nie przyciągnęło takiej uwagi w mediach jak to pierwsze. To pierwsze, no to była sensacja, wszyscy o tym mówili praktycznie na świecie. Natomiast tutaj sala była pusta. Akredytacji dziennikarskich to tam nie wiem ile wydano, ale byłoby widać po prostu te flesze i tych ludzi biegających z mikrofonami. To wszystko spowszedniało. Ludzie wiedzą, że dobrze, no jest tajemnica, są te łapy i ktoś na tym łapsko położył i tyle. Także wiesz, chociaż już patrzę na to nieco inaczej niż w ten wtorek, kiedy niektóre rzeczy
wydawały mi się może ciekawsze, to jednak nie oceniam tego aż tak źle. No, mamy pewien ogląd problemu, który tam jest, tak? I który nie wiem, czy jest do ruszenia. Jedno, co mi bardzo się rzuca w oczy, po raz kolejny, to próba wtłoczenia przez Amerykanów dyskusji o łapach UFO w takie ramy militarne. Czyli jeżeli o czymś mówimy, to mówimy o kwestiach związanych przede wszystkim z wojskiem. No to też nam mówi o tym, w co oni mogą celować. Jeżeli chodzi o takie kwestie, wiesz, techniczne, no to spotkanie wyglądało tak, że po prostu pięciu świadków różnej rangi zasiadło przed komisją złożoną z parlamentarzystów. Ich tam było dużo, pewnie dobrych kilkanaście. Przewodniczyła deputowana Luna. Wiceprzewodniczącą była deputowana Kroket, zapamiętałem po nazwisku, które się skojarzyło, wiesz z czym. I po prostu najpierw było zaprzysiężenie, potem oni odczytali swoje oświadczenia. Te oświadczenia były znane wcześniej w internecie. Druga sprawa, że oni potem odpowiadali na różnego rodzaju pytania, no i to chyba było najciekawsze w tym wszystkim, tak, że te pytania były bardziej szczegółowe, czasami kontrowersyjne, no i to może była najciekawszy element tego wszystkiego. A wspomniałeś tutaj, że tam byli akurat świadkowie. Kto w ogóle był tym świadkiem? Kim te osoby w ogóle są? I czy to w ogóle dostarczono jakichkolwiek dowodów na istnienie UFO? Jeżeli chodzi o świadków, to w samym środku siedział znany dziennikarz George Knapp. O nim żeśmy chyba nawet u ciebie na kanale parę razy mówili. To jest dość znana postać. On się zajmuje tematem UFO od dobrych kilkudziesięciu lat. Związany był z takimi sprawami jak Rancho Skinwalkera, jak Bob Lazar, ten słynny sygnalista. Mieliśmy przedstawiciela marynarki, Aleksandra Wigginsa, który obserwował z kolegami dziwne zjawisko, dziwne obiekty w roku bodajże 2023. Mieliśmy kolejnego świadka, byłego żandarma, on się nazywa Nusetelli, ale on nie był bezpośrednim świadkiem obserwacji UFO. On słyszał, tak, że po prostu na poligonie w bazie wojskowej stanowiącej centrum rozwoju technologii rakietowych doszło do obserwacji dziwnego obiektu, ogromnego obiektu prostokątnego. On to słyszał, on potem zgłaszał to wszystko, ale okazało się, że nic to nie dało. Kolejny świadek opowiadał o spotkaniu z latającym trójkątem i to był świadek, który najwięcej chyba reperkusji miał z tego powodu, że zgłosił takie zdarzenie. Zgłosił to zdarzenie odpowiednim służbom, tak, biuru AARO. No i wtedy się zaczęło. Zaczęły się jego problemy z pracą, zaczęło się szykanowanie, zaczęły się te wszystkie problemy, z którymi się borykają sygnaliści. Jeżeli chodzi o kolejnego świadka, no to był jeszcze taki facet, który reprezentował, organizację pozarządową, która ma taki charakter obserwacyjny, no i on mówił o kwestii sygnalistów. Sygnaliści kim są, to wiemy. Ten facet, o którym powiedziałem, że obserwował latający trójkąt, nazywał się Daryl Borland. To akurat była najciekawsza sprawa. Jeżeli będziecie mieli ochotę i odpowiednio dużo samozaparcia, bo to jednak trwało prawie 2 godziny 50 minut około, i będziecie oglądać to spotkanie, to zobaczycie, że to był facet, po którym było widać, że jest to dla niego problemem, mówienie o tym wszystkim. I to chyba to się rzucało w oczy, na pewno. On powiedział kilka kontrowersyjnych słów, że musi bardzo odpowiednio dobierać, formułować zdania, bo zaraz go mogą oskarżyć o szpiegostwo na przykład, tak? Także było to
było to interesujące. Trudno mi jest ocenić, kto mówił najciekawsze rzeczy. Na pewno Borland i Wiggins byli świadkami obserwacji UFO. Knapp mówił rzeczy z perspektywy dziennikarskiej, no, ale one dla sedna problemu, no nie wiem, czy mają jakiekolwiek znaczenie. On nie ocenia tego z perspektywy urzędnika, czy też wojskowego. No i był jeszcze Nusetelli, który co prawda nie widział UFO w czasie służby, natomiast on twierdzi, że widział obiekt, ale już jako osoba prywatna, tak po przejściu chyba w ogóle, po odejściu ze służby. Także tak się prezentowali świadkowie, no i mówię, jak ktoś by miał odpowiednio dużo czasu i chęci, no to mógłby sobie obejrzeć tą rundę pytań i odpowiedzi, bo to było najciekawsze, tak? No tylko musimy sobie zdać też sprawę z tego, że te spotkanie kongresowe, ono ma taki trochę charakter pokazowy, dlatego że wiesz, część tych deputowanych, którzy się tematem UFO zajmują, oni rozmawiają w takich specjalnych, dźwiękoszczelnych pomieszczeniach ze świadkami, którzy niektórych rzeczy nie mogą powiedzieć publicznie. Dlatego to, co się dzieje właśnie na tego typu wysłuchaniach, przesłuchaniach, to ma taki charakter bardzo, wiesz, pokazowy, raczej dla opinii publicznej. No i zawsze trzeba pamiętać, że jest dużo rzeczy, których opinii publicznej się nie powie, bo nie można. Natomiast tutaj było ciekawe to, że wielokrotnie wybrzmiało coś, co moim zdaniem nie było do tej pory zbyt mocno akcentowane. Czyli na pierwszym miejscu zawsze, kiedy się chce dyskusję taką rozpoczynać, trzeba powiedzieć, że o niektórych sprawach mówić nie wolno, bo są srogie reperkusje. To też stawia w krzywym świetle tych ludzi, tych wszystkich domniemanych sygnalistów, którzy wiesz, w internecie opowiadają o UFO niestworzone rzeczy, a kiedy przychodzi co do czego, to milczą. Bo dlaczego milczą? Bo musieliby złożyć przysięgę i mogłoby się okazać, że ktoś ich potem pociągnie do odpowiedzialności na przykład. A taki sygnalista, on chodzi po kanałach, bierze za to dolary grube, opowiada niestworzone historie, które mogą być zmyślone na przykład. Także wiesz, to też pokazuje, kto mówi prawdę, kto nie. Okazuje się, że ten, co mówi najmniej, może mieć najwięcej do powiedzenia, tylko No, to też jest prawda. pozakulisowo. A w ogóle czy te spotkanie w tym kongresie coś nowego wniosło? Czy na tym spotkaniu w ogóle czegoś nowego się dowiedzieliśmy, twoim zdaniem? Wiesz co, to zależy. Myślę, że nie. Nie wniosło ono nic, co... Ja powiedziałem nawet na tej transmisji, że jak ktoś myśli, że się dowie czegoś nowego, no to się nie dowie. To spotkanie pozostawia człowieka w takiej samej sytuacji, jakby obejrzał po prostu kolejny odcinek dywagacji na temat UFO. Ono miało też sporo minusów, bo na przykład wiesz, tam próbowano pokazać, że Sowieci, Rosjanie, Chińczycy, że też się zajmowali tym problemem, no i odnoszono się do dokumentów, które George Knapp miał uzyskać ze Związku Radzieckiego, znaczy z Rosji już, ale dokumentów dotyczących Związku Radzieckiego i UFO i tamtejszych badań i projektu Sietka. Tylko że wiesz, no, mamy rok 2025 i to, co się działo w latach 80., czy wcześniej, no to też już niekoniecznie musi być aktualne. Najdziwniejsze jest to, że Amerykanie mówią o tym UFO zawsze w czasie przeszłym. Nigdy nie odnoszą się do sytuacji, która ma miejsce teraz, która wszystkich najbardziej interesuje. Nawet te filmy, które wypływają, to są w większości stare. Niektóre są stare, niektóre są nowsze. Co by było tym nowym? Znaczy się tak, wiesz, to też jest ciekawa rzecz, bo my mówiąc o Amerykanach i tych ich posłach, no to myślimy, że oni są tak durni jak nasi niekiedy, tak? Otóż nie. Trzeba powiedzieć, że o ile rzeczywiście niektórzy biorący udział w tym wysłuchaniu to nie wiedzieli, po co tam są, tak, że byli tacy, którzy zadawali bardzo konkretne pytania. To mi się podobało, natomiast nie było konkretnych odpowiedzi, bo po pierwsze, one nie mogą wyjść na światło dzienne i nikt ich nie powie publicznie. Po drugie, może nawet nikt nie jest w stanie określić, z czym mamy do czynienia i który przypadek obserwacji UFO to jest takie UFO prawdziwe, a który to jest na przykład UFO skopiowane albo po prostu w ogóle ziemska technologia. Także takie, wiesz, to jest takie odbijanie się ciągle od ściany w tym wszystkim. De facto to jest trochę bezsensowne już.
Dlatego, że no co więcej, nawet oni sami zadali pytanie parlamentarzyści, czy jest jakiś dowód, czy ktoś pokaże jakiś dowód. Mhm. No, wszyscy mieli trudności z odpowiedzią na to pytanie. Jeżeli to dowody są, to są pilnie strzeżone. I nie ma się co łudzić, że będzie inaczej. Pytanie trzeba postawić jasno, czy to zjawisko jest materialne, czy ono nie jest materialne. Bo zobacz, to też jest tak, że oni tam trochę kreują obraz tego zjawiska, który jest zupełnie inny od tego, co znają cywilni ufolodzy. Bo my słyszeliśmy o tych Emilcinach, o tych wszystkich lądowaniach dziwnych obiektów. To jest dziwne niekiedy. To jest takie bardziej paranormalne, tak? Natomiast oni to prezentują od strony takiej technicznej, czysto takiej wojskowej, militarnej i okazuje się, że tam jakoś trudno się o tym mówi. No to która strona tego zjawiska jest prawdziwa? Ta, którą badają oni tam w biurach AARO i w tych wszystkich organizacjach, czy prawdziwa jest ta strona, której dotykają zwykli ludzie? Moim zdaniem nie jest to odpowiednio dopasowane i coś mi tu jednak w tym wszystkim nie gra. I im więcej czasu mija od tego zdarzenia, tym bardziej mi nie gra. Mhm. Wydaje mi się, że dosyć dużą taką kontrowersję budził tam pokazany taki film, który ukazywał coś, co na pozór wyglądało jak jakby zestrzelenie tego nieznanego obiektu, no nie? Co się na ten temat w ogóle mówi? Tak, tam pokazali dwa filmy. Jeden był właśnie tego świadka, co służył w marynarce, ale to był film znany. I pokazano film z Jemenu, gdzie widać lecący obiekt, widać pocisk, który w niego uderza i ten pocisk... I tu jest kilka wersji, tak? No bo pierwsza wersja była taka, że ten pocisk uderza i UFO leci dalej. Mhm. Druga wersja była taka, że ten pocisk to był tylko taki, wiesz, kinetyczny, nie był uzbrojony, a UFO se poleciało. Jest jeszcze wersja numer 3, że tam dodatkowe obiekty jakieś się pojawiły. No ja zapraszam do obejrzenia analiz tego filmu na Mhm. takim popularnym kanale VETED się nazywa, VETTED i tam to jest pokazane, co to mogło być. Dziwne jest to, że Amerykanie często pokazując te filmy z UFO, to oni pokazują materiały nigdy ze swojego kraju. Zawsze to jest jakiś Jemen, to jest Irak, to jest, wiesz, Portoryko, coś takiego. Trudno dostępne, nie? Tak, i chodzi o to, że oni tam w pewnym momencie pokazali ten film tym świadkom i się zapytali, czy jesteście przerażeni tym widokiem. No i oni mówią, tak, jesteśmy przerażeni, ale co to de facto miało znaczyć? Czy to miało oznaczać, że ktoś ma jakieś obiekty, które są de facto kuloodporne, czy co? Okazuje się, że pokazanie tego filmu no, przyniosło więcej kontrowersji niż odpowiedzi. To był w sumie jedyny jakiś tam nowy materiał. I to też jest trochę rozczarowujące, no bo takich materiałów powinno być dużo. To jest też duży paradoks, dlaczego jest tak mało filmów UFO dobrej jakości, zrobionych przez ludzi. Mhm. A niektórzy powiedzą, Piotrze, co ty gadasz, w internecie są takie a takie kanały i one tam pokazują te filmy. No tak, ale wiecie, nie każde latające światełko to od razu jest UFO. I uwierzcie mi na słowo, wiele tych kompilacji filmowych, które są dostępne w internecie i pokazywane bardzo często, to są materiały stare. Mhm. Stare, bo je poznaję, bo je widziałem już kiedyś, tak? Tylko jest na przykład przestemplowana data. Wiesz, to jest element na zupełnie inną dyskusję. Ja bym ci dał jeszcze jeden taki przypadek, jak Amerykanie postępują z tymi filmami. Kiedyś pokazano nagranie tak zwanej UFO-meduzy. Mhm. I Tak, było takie coś. pamiętasz, i tam mówiono, że to może być UFO, ale było 10 innych teorii, że to może być po prostu nawet ptasie łajno na szybie. Mhm. I tak to wygląda. To nie jest wszystko przejrzyste, to nie jest jasne. To służy wprowadzaniu jakiejś propagandy, jakiejś linii myślenia, rozumiesz? Kanałowaniu myślenia. Te spotkania kongresowe, one nie miały tak słabego charakteru, no bo jednak świadkowie się pojawili, mówili, że coś widzieli, mówili, że ich spotkały jakieś nieprzyjemności na przykład, albo że dochodzi do pojawiania się obiektów w miejscach bardzo wrażliwych z punktu widzenia obronności, czy na przykład energetyki. A tutaj z drugiej strony pojawia się film jakości też jednak dyskusyjnej, ukazujący coś, co jak się potem okazało, nie było tym, za co
za co miało uchodzić. No. Mhm. Wiesz, trudno jest to wszystko zamknąć też w jednej wypowiedzi, dlatego że tam było poruszonych bardzo dużo wątków. I myślę, że im więcej czasu minie, tym tych refleksji pojawi się też więcej. Ja na razie to oceniam jeszcze w miarę jako spotkanie nie tyle owocne, co nie żenujące, tak? Mhm. Ale nie wiemy, jaki ono będzie miało wydźwięk na tle tego, co będzie się działo później, bo w tej ufologii naprawdę się dużo rzeczy działo. Naprawdę pojawiło się mnóstwo różnego rodzaju dużych słów, dużych twierdzeń, ale koniec końców, jak mówię, to jest takie odbijanie się od ściany, ze skrajności w skrajność, a ludzie jak nic nie widzieli, żadnych dowodów, tak żadnych dowodów nie widzą. Niestety, musimy być obiektywni i szczerzy. Mhm. Czyli coś tu znowu nie gra z tym zjawiskiem, tak? Może ono zmieniło trochę podejście, może, możliwości jest naprawdę dużo. Jest też taka sprawa, o której zapomniałem powiedzieć, że w przeciwieństwie do tych poprzednich 2 spotkań, szczególnie tego pierwszego, było bardzo mało wypowiedzi, bardzo mało odniesień do kosmitów, tak? Do obcych. Tam oczywiście padły może kilka razy, ale nie było takiego nacisku, nie było wyczuwanej tej sugestii, że tak, że to mogą być obcy, że to są kosmici i tak dalej. To spotkanie było takie, czuć było taki silny nacisk na to, że jednak ktoś nam czegoś nie mówi. Znaczy im akurat, czyli Amerykanom. To znaczy, wiesz, na zakończenie może już tylko takie pytanie pro forma. Czy nie uważasz, że to jest po prostu wszystko bicie piany? Czy w ogóle te kongresy, te spotkania mają jakikolwiek sens, jeżeli nie ma tam żadnych konkretów? No właśnie, to ma sens, tylko taki umowny, to ma sens, jakbym to powiedział, taki sens, że się naświetla istnienie problemu, że posłowie się tym zajmują, tak? Natomiast że opinia publiczna jest powiadomiona o tym, że problem istnieje i parlament nad tym pracuje. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązanie tej kwestii, to tak, to jest bez sensu. Dlaczego? Z tego powodu, że nie wolno wszystkiego mówić, i to wiadomo od początku, bo to są tajemnice państwowe, albo handlowe, albo korporacyjne. I mówiąc o niektórych sprawach, trzeba być albo szaleńcem, albo ryzykantem, albo głupkiem. No wiesz, w Ameryce jest tak, że szybko odchodzisz ze służby, możesz stracić przywileje, no i co z tobą będzie potem, tak? Nie znajdziesz zatrudnienia na przykład nigdzie jako fachowiec w żadnej instytucji rządowej czy w wojsku, albo nie dostaniesz kontraktu z wojskiem, to wiesz, to de facto tam to wygląda dość dziwnie momentami. Czy to ma sens? Zależy na jakich odpowiedzi oczekujemy, jakie pytania będziemy stawiać, bo oni na pewno oni podadzą odpowiedź dla opinii publicznej, nawet jeżeli ją kiedykolwiek podadzą, oni nie powiedzą prawdy, bo prawda sama z siebie będzie tajna, dlatego że coś można z tym zrobić. Nawet jeżeli się okaże, że tego UFO nie ma, że to jest wszystko wymysł, to też o tym nie powiedzą, będą utrzymywać, że tak jest i tak dalej, i my wiemy. Nie ma tu dobrych odpowiedzi. Dlatego ja sugeruję, żeby się tym też tak za bardzo nie przejmować. Ja zauważam taką tendencję wśród wielu portali czy wielu komentatorów, którzy się UFO zajmą w Polsce szczególnie, gdzieś tam w internecie, bo ufolodzy typu tam Marek Miazga i inni to tak leją, szczerze mówiąc, na tego typu zdarzenia. Natomiast zauważam taką tendencję do nadawania tym, na przykład niektóre takie fanpage internetowe strasznie to nakręcają, nadawania temu większej rangi niż ma w rzeczywistości. Bo rangi nie ma żadnej prawnej. Oni nawet nie są w stanie wyegzekwować pojawienie się na takim spotkaniu kogoś, kto dysponuje bezpośrednią wiedzą. Oczywiście można powiedzieć, że to jest klincz prawny. Tak? Oni by chcieli, ale ten ktoś nie chce, albo nie może, albo się boi. Czyli tak,
De facto mamy sytuację, że organizuje się spotkanie dla gawiedzi, na którym mówi się tylko to, co można powiedzieć. Prawdziwi świadkowie gdzieś są, może przyjdą, może nie, może powiedzieli już swoje tajemnice, ale ich też nie można ujawnić i to się wszystko kręci. Taki cykl życiowy zatacza, wiesz. I znowu będziemy mieli kolejne spotkanie, kolejne bicie piany i tak dalej. Ja ci powiem, że na pewno będzie jeszcze piana zbijana wokół UFO, dlatego że kręcą się 2 filmy Mhm. wysokobudżetowe. Jeden Spielberga. Hollywood działa tak, że ona ma długie macki i na pewno jeszcze będziemy mieli jakąś UFO gorączkę przed publikacją tego filmu. Oni o to zadbają, żeby się to dobrze sprzedało, no bo na razie ja mam wrażenie, że ten temat nie jest tak bardzo popularny, jak był. I sam ruch Disclosure o to wszystko zadbał, żeby ludzi znudzić tematem UFO. I tutaj niektórzy powiedzą, tak, taki był ich cel od początku, Piotrze, ty naiwny jesteś i tyle. Może, ale o tym wszystkim mówiłem. Pożyjemy, zobaczymy tak naprawdę. Na razie mówię, trudno jest zamknąć to wszystko w jednej wypowiedzi. Najbardziej uderzają mnie te sugestie związane z tym, że nadaje się temu taką dyskusję, otoczkę stricte militarną temu Mhm. wszystkiemu. No jasne. No, pożyjemy, zobaczymy, co to tam z tego wyniknie. Dzięki ogromne za poświęcony czas. Dzięki, że wytrzymaliście z nami. Ja serdecznie zachęcam, żeby odwiedzać kanał Piotra, w zasadzie 2 kanały, bo UFO History i UFO History Little. Tam zawsze coś się dzieje, tam też są nasze rozmowy, dosyć ciekawe, na różne tematy. Tak więc odwiedzajcie, wspierajcie nasze kanały i do następnego spotkania. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć, trzymajcie się.